Moi drodzy, próbuję tę czołówkę nagrać już chyba 15 raz, bo nie mogę w ogóle poskładać myśli, dlatego że próbuję w niej powiedzieć, że z tej edycji nocnej vloga robi mi się pomału edycja świtająca, bo już jest po prostu tak późno, że już jest prawie świt. Dlatego może już nie będę więcej powtarzał tej czołówki, tylko zapraszam czołóweczka i gadanko. I'm far from home, and I'm not sure where to go. Dobry wieczór, szczęść Boże, a w zasadzie to chyba najbardziej pasowałoby dzisiaj dzień dobry, przynajmniej dla mnie dzień dobry. Moi kochani, jak zawsze w edycji nocnej tematy troszeczkę poważniejsze i trochę spokojniejsze. Dzisiaj będzie temat chyba niezbyt optymistyczny, ale taki, gdzie, że tak powiem, do nieoptymistycznych rzeczywistości chcemy włożyć trochę światła, żeby było optymistycznie. Już mówię, w czym dzisiaj rzecz, dlatego że chciałbym dzisiaj krótko o czymś, wiem, zawsze mówię krótko, chciałbym dzisiaj krótko o czymś, czym jestem jakoś bardzo przejęty w związku z dzisiejszym dniem. Jak może zauważyliście ostatnio w odcinku, jestem w Nevadzie, w sensie jadę do Kalifornii i zahaczyłem również o Las Vegas. To jest miasto, które jest miastem w ogóle nie do pojęcia. Jakby nie chcę oczywiście opowiadać o Las Vegas, bo to nie będzie temat tego jakby odcinka. Natomiast jakby to jest miasto, jakby którego się myślę zrozumieć w ogóle nie da. Po prostu jakiś taki twór na pustyni z jednej strony fascynujący i piękny w sumie też w tej takiej swojej dziwności, ale też przerażający. No nie bez przyczyny to się naprawdę nazywa Sin City, czyli miasto grzechu. To, co się tu wyprawia na ulicach i w ogóle w całej tej rzeczywistości miejskiej, to jest coś niezwykłego, ale dzisiaj spędziłem wiele godzin siedząc u wejścia do jednego z kasyn w Las Vegas. Nie miałem żadnego planu dzisiaj, żeby z kimś tam rozmawiać albo, nie wiem, podejmować jakiekolwiek akcje, tylko postanowiłem, że sobie posiedzę przed jednym z takich największych kasyn w Las Vegas, bardzo luksusowym, bardzo takim, no w ogóle super mega czat. Jak to przed takim wejściem było dużo ławek, gdzieś tam sobie usiadłem z różańcem. Siedziałem chyba 3,5 godziny. I zacząłem obserwować ludzi, którzy przychodzą, jednocześnie modląc się za nich z różańcem. Słuchajcie, to jest w ogóle nie do wyobrażenia. Jakby ja oczywiście widziałem to wszystko wcześniej, nie wiem, na filmach, tak, ale wiadomo, że rzeczywistość filmowa to nie jest rzeczywistość. Okazuje się, że jest. W sensie ilość bogactwa, ilość niesamowitych, nie wiem, samochodów, pięknych kobiet, przystojnych mężczyzn, bogatych. To jest coś niewyobrażalnego. To akurat jest sobota, bo ja nagrywam to w sobotę, w sensie już w niedzielny poranek. Więc jest to w ogóle szał, po prostu szał, jeżeli chodzi o, że tak powiem, sobotnią gorączkę, jak ktoś mówi, nie, gorączkę sobotniej nocy. I kochani, jakby uderzyła mnie w tym wszystkim tak naprawdę jakby jedna rzecz. Ja znam ją od dawna oczywiście, ale tutaj w nagromadzeniu takim maksymalnym ona jest po prostu przytłaczająca. Mianowicie, takiej pustki i takiego smutku i takiego łaknienia i tęsknoty w oczach to naprawdę trudno znaleźć gdzie indziej. Jakby o co mi chodzi? Moi drodzy, ja znam bardzo wiele bied na świecie, znam bardzo wiele nieszczęść. Byłem już w bardzo wielu krajach, byłem w miejscach, które naprawdę, kiedy się patrzy na cierpienie ludzi, na cierpienie dzieci, na głód, na choroby, nieszczęścia i tak dalej, mam wrażenie, że po prostu, no pewnie nie widziałem wszystkiego na świecie, ale już po prostu jakieś maksymalne ilości cierpienia już, że tak powiem, przyswoiłem w takim sensie, żeby towarzyszyć ludziom w różnych sytuacjach. Ale muszę wam się przyznać, że największa bieda, jaką widzę w świecie i taka, która mnie też najbardziej dotyka, to jest właśnie ta bieda. W sensie bieda ludzi dramatycznie, łapczywie, straszliwie poszukujących wypełnienia. Nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że nie jest istotna i nie jest wielka bieda, nie wiem, cierpienia fizycznego, że nie jest wielka bieda cierpienia, nie wiem, głodu, ubóstwa, chorób i w ogóle strasznych rzeczy, które się dzieją na świecie, wojen, cierpienia związanego właśnie z konfliktami i tak dalej. To jest bieda ludzi, którzy pozornie nie doznają jakiegoś cierpienia, albo wręcz mogłoby się wydawać, że mają odwrotność takiego cierpienia. Dlatego, że bardzo często mają pieniądze, bardzo często są piękni, bardzo często są seksualnie atrakcyjni, bardzo często są pociągający dla innych, wydaje się, że mają piękne życie, robią też w ogóle niezwykłe rzeczy zawodowo. Ale ich łaknienie w sercu, ich pustka, jaka w nich jest,
to jest, uważam, najbardziej dojmujące nieszczęście świata ever, jakie tylko sobie można wyobrazić. Pamiętam, żeby nie było tylko, że to chodzi o Las Vegas. Jak jeszcze byłem w Łodzi, obok naszego klasztoru, już teraz tego nie ma, bo zlikwidowali, ale był taki klub Ambasada, zresztą miał taki sam adres jak nasz klasztor, Zielona 13, i bardzo często listy się myliły, że tak powiem, z jednego i drugiego adresu, więc to było bardzo ciekawe. I tam również w weekendy były oczywiście imprezy i tam się przetaczało mnóstwo młodych osób, kobiet, mężczyzn i tak dalej. Ja zazwyczaj jak tam byłem w Łodzi, szedłem na jakiś spacer albo właśnie na Różaniec wieczorem i widziałem tych ludzi oczekujących pod tym klubem. Tam jest dokładnie taka sama pustka, w sensie była taka sama pustka. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi oczywiście o to, że ludzie, którzy korzystają, nie wiem, z dyskotek, z imprez, z kasyn i tak dalej, to są jacyś bardzo nieszczęśliwi ludzie. Nie, tylko chodzi mi o to, że jest taka bieda, której z pozoru w ogóle nie widać. Jest taka bieda, która może być w ogóle przykryta mega szczęściem, mega bogactwem i mega fantastycznym życiem. Ale wbrew pozorom to jest największa bieda świata. Moi drodzy, ja w związku z tą biedą myślę sobie o takich rzeczach, jakby po pierwsze, to jest taka bieda, którą czasem dosyć łatwo, że tak powiem, przegapić. My jesteśmy uczuleni na taką biedę materialną, fizyczną, cielesną, cierpiącą i to w ogóle oczywiście dobrze. Ale jakby nie można dać się zwieść, że to jest jedyny rodzaj cierpienia i jedyny rodzaj biedy na świecie. Taka bieda, ukryta pod bardzo często rozrywkowością, bogactwem, przebojowością, atrakcyjnością itd., jest naprawdę równie potężna, jeśli nie znacznie bardziej potężna, ja mam takie przekonanie. Po drugie, my takimi osobami bardzo często gardzimy. W takim sensie trudno nam w ogóle dostrzec, że oni cierpią w środku. Trudno jest nam dostrzec, dlatego że, no właśnie, wkurza nas to, że mają powodzenie, pieniądze, klawe życie, a jeszcze narzekają, że właśnie coś nie tak w ich sercu, w ich duszy. Trzeba mieć absolutnie takie wyczulone serce na to, że tam w środku jest po prostu wielka przepaść nieszczęścia, samotności, łaknienia. Ja dzisiaj jak tam siedziałem przed tym i oglądałem osobę za osobą, kobietę za kobietą, piękność za pięknością, bogactwo za bogactwem, bardzo się modliłem, żebym miał takie oczy jak Pan Jezus, w takim dostrzeganiu właśnie nie tylko tego, co na zewnątrz, ale dostrzeganiu tego wszystkiego, co w środku. Takie osoby oczywiście nie dają po sobie poznać, że coś takiego się w nich dzieje, zachowują wszelkie możliwe pozory, żeby tego nie było widać, ale to tym bardziej wychodzi i tym bardziej trzeba mieć, że tak powiem, takie Jezusowe, czułe serce i oko, żeby dostrzegać tą biedę. A dlaczego też wam to wszystko mówię? Moi kochani, nie trzeba oczywiście pojechać do Las Vegas, albo nawet nie trzeba iść pod ambasadę w Łodzi, tylko takich ludzi macie wokół siebie mnóstwo, macie wokół siebie miliony, może sami jesteście takimi ludźmi, ale chciałbym bardziej o naszym stosunku do innych. Kochani, my rzadko, myślę, czujemy się wezwani do tego, że im też trzeba pomóc, że oni też potrzebują miłości, że oni też potrzebują naszej uwagi. Łatwo nam jest zauważyć te takie cierpienia, że tak powiem, jednoznaczne, tak? Fizyczne, zdrowotne, biedy itd., itd. Ale może warto, i to może to oczywiście jest nie na miejscu, bo na pewno warto, dookoła się porozglądać i zobaczyć jakieś takie osoby, które często omijamy dlatego, że one nas wkurzają, dlatego, że im też trochę zazdrościmy bardzo często. I zobaczyć, czy tam przypadkiem, nie mówię, że zawsze tak jest, ale czy przypadkiem w ich oczach, w ich zachowaniu, w ich sposobie bycia nie widać właśnie takiej pustki. I oni nie potrzebują od nas tego, żebyśmy im powiedzieli: wasze życie jest puste, wasze życie jest beznadziejne, donikąd nie idziecie. Nie. Takie słowa w ogóle nic nie robią, takie słowa nic nie zmieniają. Tylko oni potrzebują kogoś, kto zacznie z nimi być, kto nie będzie ich oceniał, kto nie będzie ich potępiał, tylko zacznie z nimi być. Oczywiście nie po to, żeby ich utwierdzać w tym, co robią, tylko żeby pomału dotrzeć, bo oni bardzo często sami nie są w stanie w ogóle odkryć, że ta pustka w nich jest, albo że ją próbują wypełniać na beznadziejny sposób. I po prostu im wskazywanie: robisz głupio, twoje życie jest bezsensowne, twoje życie jest po nic, to nie ma żadnego sensu, to nic nie da, to nic nie pomoże. Tylko miłość, nieoceniające spojrzenie, towarzyszenie, modlitwa, gotowość na to, że ktoś będzie chciał porozmawiać i też propozycja takiego wejścia w pewną relację, to jest odpowiedź. Przepraszam, jestem tak zmęczony, że nawet nie wiem, czy patrzyłem w kamerę przez cały czas, jak teraz mówiłem, ale mam nadzieję, że patrzyłem, bo już nie nagram tego drugi raz, bo nie ma szans. Kochani, jest dzisiaj we mnie, jakby tej nocy, takie ogromne rozczulenie właśnie tą biedą, taką biedą niezauważalną może trochę. Biedą, która bardzo często ludzie powiedzą: to nie jest żadna bieda, zajmijmy się prawdziwą biedą.
Otóż ja w ogóle czasem mam takie myśli, że to jest w ogóle bieda domagająca się największej interwencji, największego szturmu do nieba i największej pomocy. Moi drodzy, rozejrzyjcie się dookoła. Gdzie są takie osoby wokół was? Niepozornie schowane, nie doświadczające biedy z pozoru, a bardzo potrzebujące miłości, bardzo potrzebujące waszego zauważenia i bycia z nimi. Myślę, że to jest coś, na co bardzo warto odpowiedzieć, a przynajmniej ja mam dzisiaj, tej nocy, takie myśli. Może komuś z was też się na coś to przyda. Now I'm far from home. Tyle, moi drodzy. Idę spać, bo to już kaplica jest totalna. Pozdrawiam was serdecznie. Było mi przemiło. Mam nadzieję, że jakoś to będzie do ładu i do składu dzisiaj i coś z tego wyniesiecie. Do zobaczenia. Pewnie jutro, w sensie, bo to u was jutro będzie wtorek, więc pewnie jutro w jakimś takim normalnym vlogu, bardziej pogodnym. Chociaż ten był chyba ważny. Pa! Zawsze to jest nieposkładane, ale dzisiaj to już po prostu był szczyt wszystkiego chyba. Zniesiecie, mam nadzieję, nie? No, a jak nie, to trudno. No co zrobić, co zrobić? Trzeba żyć z tym. Dobra. Dobranoc.